Witam w lekcji trzeciej w Toolboxie metody i techniki rozpoznawania obszaru pracy z klientem coachingowym. W coachingu istnieje wiele metod do określania tego obszaru. Koło życia, technika SWOT, technika GROW. Skupię się na tej, która jest związana bardzo mocno z coachingiem, mianowicie technika GROW jest to oczywiście akronim z poszczególnych składowych tej techniki, czyli Goal, Reality, Options i Will, czy też Way Forward. Te 4 elementy wskazują nam pewne czynności, które w trakcie pracy coachingowej pozwalają nam określić obszar pracy naszego klienta. Mianowicie w pierwszej części, kiedy mamy do czynienia z ustalaniem celu, czyli kreowaniem goal, musimy zawrzeć wszystkie kryteria konstruktywnie określonego celu, o czym dowiecie się w lekcji czwartej. W części drugiej tej techniki, dotyczącej realności czy rzeczywistości, zadajemy pytania o rzeczywistość, jaka ona jest teraz. W części trzeciej, dotyczącej możliwości options, będziemy mieli do czynienia z pytaniami, które są związane z możliwościami rozwiązań, alternatyw, zachowań, działań, jakie do dyspozycji może być nasz klient. I kolejnym, czwartym elementem will, tudzież way forward, jest to taka wola, kolejny krok, który klient wykona, aby zrealizować swój cel. Jak wyglądają poszczególne sekcje? Za chwilę o tym opowiem. W części pierwszej tej techniki będziemy mogli skorzystać z pytań, które pobudzają naszego klienta do wyobrażenia swojego celu. Na przykład, co chcesz osiągnąć na dzisiejszej sesji? Jaki problem chcesz rozwiązać? Co chciałbyś zmienić? Z czym dzisiaj przychodzisz? Dlaczego to jest dla Ciebie ważne? Czy osiągnięcie tego celu jest realne? Być może pytania już związane z tym, jaki zasób posiadasz do tego, aby ten cel rozwiązać, także mogą się znaleźć w naszej części pierwszej. Jeśli chodzi o pytania dotyczące rzeczywistości, są to pytania weryfikujące przeszłość. Co już udało mi się z tego mojego celu osiągnąć? Jakie podjąłem działania dotyczące tego celu? Czy są już jakieś w części rozwiązane problemy? A być może, czy jest jakiś główny problem, który należałoby rozwiązać? Jakie są fakty? Jakie posiadamy informacje? Jaka jest obecna sytuacja, czyli coś, w czym aktualnie klient funkcjonuje. Ważne jest w tej sekcji, aby też pomyśleć o pytaniach, czy zadać właściwie pytania, co musimy zmienić, co z tych rzeczy, które robiłem, mi służy, co z rzeczy, które robiłem, mnie służy i w jaki sposób powielać zachowania, które były dla mnie konstruktywne, a unikać tych, bądź zamieniać te niekonstruktywne na te, które zbliżają mnie do realizacji mojego celu. Trzecim elementem techniki jest pytanie o opcje, o możliwości, w związku z czym dobre, mocne pytania dla klienta w tej części powodują, że klient skupiony jest na tym, aby szukać rozwiązania. Co możesz zrobić już na początku? Jakie działania możesz podjąć już dzisiaj? Jakie rozwiązanie możesz wybrać, które przybliży Cię do realizacji Twojego celu? Co może Tobie pomóc? Jaki zasób masz do tego, aby móc ten cel zrealizować najszybciej w procesie coachingowym? Którą z alternatywnych dróg wybierasz? Kto może Ci pomóc w znalezieniu czy ustaleniu pomysłów? Kto jest Twoim wsparciem? Kto może być Twoim towarzyszem? Kto może być Twoją inspiracją? Te pytania dotyczące możliwości służą poszerzaniu horyzontów naszego coachi tylko po to, żeby przyjął perspektywę brania ze świata tych wszystkich elementów, które mu sprzyjają. Najczęściej w procesie coachingu występują różne elementy dotyczące takich samoobron, autosabotażu, wewnętrznego krytyka, o których będzie mowa w innych lekcjach. Dla nas istotne jest, żeby zbudować społeczność, otoczenie w wyobrażeniu naszego klienta i w jego możliwościach, z których może skorzystać w trakcie coachingu. Czwartym elementem, czyli will albo idź krok do przodu, jest zadawanie pytań, które są związane z działaniem, z motywowaniem tymi pytaniami do działania naszego coachi. Jakie zadania jesteś zdecydowany podjąć? Na jakie etapy można podzielić realizację tego celu? Kiedy możesz zacząć?
z czego potrzebujesz, kogo potrzebujesz do tego, aby zrealizować ten plan, jakie działania należy podjąć na poszczególnych etapach realizacji Twojego celu i jakich rezultatów oczekujesz jak najszybciej, dzięki czemu możesz osiągnąć korzyści. Takie pytania, to oczywiście kilka przykładowych pytań dotyczących tego czwartego etapu techniki Grow, mają za zadanie sprowokować klienta do działania, ponieważ coaching to nie tylko inspiracja. Coaching to głównie skoncentrowanie na działaniu klienta i jego poszukiwaniu wewnętrznych zasobów do poradzenia sobie z sytuacją, co do której dotychczas nie widział wyjścia. W coachingu zakładamy, że klient ma cały kompletny zasób do tego, aby rozwiązać swoją sytuację, natomiast jeszcze nie wie, w które drzwi zapukać. Co do konkretnych dalszych technik, zapraszam na kolejne lekcje.